Obudziłem się rano i nasz pusty parking zamienił się w jakieś targowisko. Totalny kosmos, bo tutaj wcześniej nie było niczego, teraz jest mnóstwo ludzi. A chodzi o to, że dzisiaj jest Fish Market, czyli jakaś po prostu totalna jazda, jeżeli chodzi o, przynajmniej z mojej perspektywy, porę dnia. Ale tu jest impreza, która się de facto odbywa w nocy, bo zaczynają chyba o 3 nad ranem. My się załapiemy chyba na sam koniec. Czy na targowisku się załapaliśmy? Pytanie, czy zdążymy dojść do hali targowej głównej, gdzie jest ten targ rybny, póki tam jeszcze nie zwinią interesu. Moi moi! Cappuccino! Africano! Africano! Hey! Going back to Africa! Long time no see! Moi Alright, Africano! Ciao ciao, thank you! Tu wjechało Cafe Africano od super dynamicznego zaparzacza kawy, czy też barmana, czy też mistrza ceremonii. Jest super. Teraz pójdziemy po wypiciu kawy, pójdziemy szamnąć sobie jakąś kanapkę ze śledziem. No, o tym zjawisku słyszałem wczoraj od mojej rozmówczyni, ale wiecie, co innego jest słyszeć, a co innego jest brać udział w show. Robienie kawy. Jest słynna osobowość w ogóle tego targu rybnego. Wymarzyłem sobie podwójnego makijaża w bułce i oto on. Rzeczywiście niesamowita sytuacja. Kładłem się spać na pustym, cichym, ciemnym parkingu, a obudziłem się pośrodku targowiska. Trochę spokojniej, ale w środku zadyma. O Jezusie, zupełnie się tego nie spodziewałem. Zrywa o świcie i takie zaskoczenie, bo myśmy po tych ulicach wcześniej chodzili i tutaj jeszcze wczoraj wieczorem było kompletnie pusto. Sam bruk, gołe kamienie. A oni tu w nocy zrobili jakiś najazd. Jest jakieś istne handlowe szaleństwo, które trochę się wpisuje w tą piracką imaginację moją Hamburga, ale też
I jest jakaś taka średniowieczna ta atmosfera, bo my jesteśmy na targowisku, które tętni faktycznie, to nie jest żadna ściema tutaj. Tu jest handel, tu się ludzie kupują. Jest taki specyficzny klimat tego, że handlarze drą się w niebogłosy, jak na historycznych rekonstrukcjach. Czas na przyklejenie naklejki hamburskiej, oficjalne. Mamy to. Czyli Nomasz powoli zaczyna obrastać w miejsca, które odwiedza. Taki był plan. Zobaczymy za pół roku, jak ta część Nomada się zmieni. Piracki klimat, który ogarniamy i proszę bardzo, patrzcie, jak się wspaniale prezentuje nasza piracka kaczka na dziobie Nomada. Myślę, że od tego momentu ta podróż nabierze zupełnie nowej jakości. Kamera sobie poszła i co? Jesteśmy sobie już teraz na zewnątrz. Witam we vlogu. Przed chwilą byliśmy w podcaście, teraz jesteśmy we vlogu i zasuwamy sobie przez Hamburg. Mamy niedaleko tutaj w drodze parę ciekawych starych domów. Tutaj te po lewej były kiedyś ostro Ja już zajmowane. wcześniej zwracałem uwagę naszych widzów na te gwiazdy czerwone na budynkach. Zdarza się. Wydaje mi się, że to są takie emanacje trochę tych tradycji lewicowych hamburskich, nie? Tak. Związki zawodowe, robotnicy. Związki zawodowe, partia SPD przeważnie, no raz się udało chyba CDU tylko wygrać. Także tu jest ta tradycja jest właśnie, tak jak mówisz, lewicowa. A tu te domy to akurat, no to tacy dosyć już ekstremiści zajmowali po prostu. Takie skłoty chyba, tak? Takie coś, tak. Za darmo mieszkali, później policja ich tu wywalała, co pewien czas walki się toczyły, a i to się jakoś uspokoiło. Nie wiem, jak to się skończyło, ale jest spokojnie. No, gwiazda dalej jest na miejscu. Widocznie mieszkają. Chciałem, że zatrzymam, żeby tą gwiazdę tutaj na spokojnie uchwycić. Dobra, mamy to. A my, słuchajcie, idziemy teraz. Postanowiliśmy wyruszyć z kopyta, żeby zobaczyć razem ten stary tunel pod Elbą, zwaną w Polsce Łabą. Tak jest. Ale większość Polaków mieszkających w Hamburgu mówi tak, jak ty powiedziałeś, Elba. Elba. Ja właśnie miałem z tym problem na początku, bo nie skleiłem, że Elba to Łaba. No tak. I vice versa. Nie? A tutaj mamy, wczoraj filmowałem po ciemku, teraz spróbujemy może w jasności ogarnąć, ale widzę, że się trochę zawinęła na maszcie. Piracka flaga O, tak w sąsiedztwie flagi LGBT, co dosyć ładnie oddaje naturę tej dzielnicy. Otwarte dzielnice, otwarte miasto. Tak. Jaki jest w Hamburgu klub piłkarski najważniejszy? Dwa są? Dwa. Taki największy, najważniejszy mistrz wielokrotny to HSV. HSV. Też kilku Polaków grało tu, ale wcześniej Necer, Rubesz i tak dalej, Kigen. Ale oni jakoś podupadli, spadli do drugiej ligi od kilku sezonów. Pierwszy raz się to im zdarzyło po wielu, wielu latach, kiedy inne kluby już spadały i chodziły z powrotem, to HSV zawsze pozostało w pierwszej lidze. Ale teraz jest w drugiej i tam się spotkał z drugim hamburskim klubem St. Pauli. To jest taki już bardziej elitarny, że tak powiem, jeśli chodzi o kibiców antyrasistowski. Kibice są bardzo właśnie anty. No i tak jak wspomniałeś, kamera była włączona. I St. Pauli tego skończy, jest na pierwszym miejscu w tej chwili w tabeli. O, super. No i tak jak wspomniałeś przed chwilą, jak była kamera wyłączona, ważną cechą Hamburga jest to, że się biskupom nie kłaniał, tak? Tak się właśnie mówi, że nigdy nie dał się zdominować żadnym kościelnym organizacjom. Brawo Hamburg. Dobra. Teraz widzimy Filharmonię. Na Elbphilharmonii. Elbphilharmonii. I uwaga, ważna informacja dla city breakerów zaawansowanych, że tam można
za darmo wyjechać na górę do punktu widokowego, trzeba tylko pobrać bilet. Tak jest. A tutaj jeszcze chciałem jedną rzecz pokazać, bo to miejsce zadziwiająco przypomina Wały Chrobrego w Szczecinie. Praktycznie tak, prawie mało takie na samo. Szczecin, ale coś jest chyba. Nie? Trzeba będzie to rozgryźć, później spróbuję to jeszcze skomentować. Byłoby fajnie, gdybyś nam powiedział, co my tu widzimy tam po drugiej Tu stronie. zeszliśmy na sam skraj Łaby. Po lewej mamy te stateczki takie widokowo-wycieczkowe. Można się przepłynąć sobie po Łabie. Tam jest taki jak typu parowiec, za nim stoi. A po drugiej stronie, tam po prawej jest port, oczywiście stocznia też. A bezpośrednio są już właśnie te musicale i tu widzimy od razu dwa. Ten żółty to jest Król Lew, specjalnie wybudowany dla tego celu, a obok jest chyba ta Królowa Śniegu. Coś tam jeszcze dalej, to już nie pamiętam. W każdym razie są przynajmniej 3. Oprócz tego jeszcze są 2 albo 3 nawet domy musicalowe poza tym terenem, w miarę w centrum. Dobra, idziemy teraz do tunelu. Czy z tej strony, czy z tej przyjdziecie, to szukacie tego budynku. On ma taką kopułę charakterystyczną na górze. Jest w pobliżu czegoś, co się nazywa Brücke 6. Tak, czy to brama? jest 6 tych bram. To są portowe takie, Landungsbrücke się nazywa, czyli jakby mosty do przywijania statków. A tu nasz cel, A tu czyli... mamy informację o tym. Budowa rozpoczęta w lipcu 1907. Przyjęty do użytkowania w 2011 roku. Koszty 10 milionów złotych marek. Teraz tak, wysokość, długość 426 metrów. 426, a wysokość A i tu się windą zjeżdża? 3. I tu można schodami chyba też. Bo wszyscy czekają na windę, jakby. Czekają, nie wiem czy wyjdziemy tu wszyscy. Czy się zmieścimy? Mieścimy Tak. się. I tu jak widzisz właśnie są te windy samochodowe. Kurczę, ale fajne. A to jest tunel, który w tej chwili dla samochodów jest nieczynny chyba. A, czyli w ogóle Bo nawet samochodową ludzie wjeżdżają. samochodów. A druga rura z kolei, bo tak to było jedna w jedną, druga w drugą stronę dla ruchu samochodowego i tam jest w remoncie. Ale fajne, super atrakcja. Super, super, absolutnie. I pół kilometra robi wrażenie. Tutaj mamy miejsce, w którym możemy zajrzeć do jakby wnętrza tej całej konstrukcji. Co prawda jest plandeką zasłonięty pełen widok, ale daje to jakieś wyobrażenie o tej jakby inżynierskiej stronie tego, co tutaj nasi sąsiedzi niemieccy zbudowali fajnego pod dnem wielkiej rzeki. Pogoda nas niestety przestała rozpieszczać. Jest to prawda ciepło, ale bardzo wilgotno, mrzy. No, ale jest to bardzo reprezentatywna pogoda dla Hamburga, więc zobaczmy sobie to miasto właśnie w takich warunkach. Idziemy w kierunku Filharmonii. Plan jest taki, że nakręcimy teraz ostatni materiał już do vloga i prawdopodobnie dzisiaj uda się Nomadowi wyjechać stąd w dalszą drogę. Natomiast zanim to zrobimy, to idziemy spotkać się z Klausem Störtebeckerem i to podwójnie, to znaczy teraz zasuwam do pomnika Klausa, żeby się do niego przytulić, bo to jest mój przyjaciel, mój bohater największej mojej opowieści, którą piszę jako scenarzysta. Jest to opowieść o średniowiecznych piratach, których Klaus Störtebeker był wodzem. A w międzyczasie oczywiście sobie tutaj gaworząc mijamy statki kolejne. Jest ich tu sporo. Na żaglowcu, jak mówi wisząca na nim reklama na banerze,
Jest escape room między innymi. Na tamtym statku, o tutaj, tym z wyższymi masztami, po drugiej stronie tego basenu portowego, tych escape roomów jest jeszcze więcej. A my idąc w kierunku tej super nowoczesnej dzielnicy portowej, jak do niej dojdziemy, posłuchamy sobie historii Klausa i jego kompanów, która mnie tutaj do Hamburga bezpośrednio przywiodła. Cap San Diego nazywa się ten statek. To był kiedyś tak zwany drobnicowiec, czyli statek, który dzięki tym masztom, które widzicie, potrafił sam z siebie wyładować wszystkie towary, które przewoził, a przewoził towary drobne, czyli to jest wynalazek, którego dzisiaj się już nie używa, bo zastąpiły go kontenerowce i zestandaryzowane kontenery, w których się takie towary dzisiaj transportuje. No ale to bardzo ciekawa, fajna rzecz do zwiedzenia w Hamburgu, kolejna zresztą. Hafen City się do nas powoli zbliża. A tutaj kolejny super fajny statek, który chyba jest jakąś dawną instalacją pływającą pożarniczą, ale ma też na sobie latarnię morską. Wygląda to kosmicznie. Nie jestem pewien, ale możliwe, że to, co teraz tutaj widzicie, to mogą być schody, o których opowiadała mi wczoraj Ewa, projektu Zahy Hadid w kształcie bumeranga. No pasowałoby to do opisu. Kolejna jakaś taka architektoniczna super ciekawostka hamburskich klimatów. No i doszliśmy. Jesteśmy w Hafen City. Tu jest plan Hafen City. Padł nam jeden mikrofon. Mam nadzieję, że drugi wytrzyma. Jest bardzo mokro i też się trochę boję o sprzęt. No my przeszliśmy sobie tym mostem z miasta. Tu jest filharmonia, do której można się dostać do środka i wjechać na górę do punktu widokowego, jak już powiedzieliśmy. Ja tego teraz nie zrobię, bo się bardzo spieszę. Muszę dojść tutaj. Tutaj stoi pomnik Störtebeckera. No i stamtąd polecimy z powrotem do centrum, żeby pójść do Muzeum Historii Miasta Hamburga. Bo w tym muzeum, imaginujcie sobie, miasto Hamburg przechowuje do dziś czaszkę Klausa jako swojego największego, śmiertelnego wroga. Na pomniku jest napis "Przyjaciel Boga, wróg świata". Opowieść o Klausie i jego bractwie zaczyna się w 1370 roku mniej więcej, kiedy na wybrzeżu Bałtyku prawdopodobnie Klaus urodził się w Wismarze, odwiedzone przez nas podczas tego tripu miasto w dawnym DDR. Dziś niepozorne, ale kiedyś równie potężne jak Hamburg czy Gdańsk, co widać po wielkości katedry chociażby. Jedno z fajnych miejsc też do polecenia, jak się już przez te Niemcy przyjdzie wam przemieszczać. Prawdopodobnie właśnie w Wismarze urodził się Klaus, do którego teraz depczemy. No i wraz z jego narodzinami rozpoczęła się niesamowita historia Bractwa Witalijskiego, ponieważ kilkunastoletni Klaus zajął się piractwem. No a na początku to było bardziej korsarstwo, czyli przystąpił do załogi, która była wynajmowana przez różnych królów do tego, żeby wprowadzać na morzach północnej Europy własne porządki. No i interes korsarski się na tyle dobrze kręcił. Jaka wielka jest ta opera. Dół jest dawnym spichlerzem, a góra taka nastawa nowoczesna z falami. Potężny budynek. Bardzo ładny. No i wnętrze Hafen City wygląda mniej więcej tak. Jest tutaj mnóstwo nowoczesnej architektury. Do środka, jak widać, mogą wpływać statki. Takich kanałów jest bardzo dużo. To jest de facto archipelag kilku wysp, na którym dzisiaj się rozbudowywuje taka najnowocześniejsza chyba część Hamburga. No ja wczoraj rozmawiałem z Ewą, która jest architektem, pracuje przy takim najnowszym teraz etapie tutaj właśnie w Hafen City, gdzie powstaje terminal żeglugi pasażerskiej. Mnóstwo różnych budynków biurowych, mieszkaniowych. No jest tutaj spora skala
I ona też daje nam wyobrażenie, jak te portowe wyspy wyglądały w przeszłości, jaka to była też skala zabudowy, jak powiedział mój rozmówca z dzisiejszego podcastu o Hamburgu. Hamburg co prawda został zniszczony podczas II wojny światowej przez dywanowe naloty bombowców alianckich, obrócony praktycznie w perzynę, ale jak mówi miejscowy, Hamburg nigdy się nie cackał, nadmiernie nie żył przeszłością i zastępował konsekwentnie starsze budynki nowszymi, więc średniowiecznego Hamburga i tak byśmy pewnie nie zobaczyli, bo oni po prostu co chwila na starym budują nowe i teraz przez takie nowe właśnie idziemy. Jest to olbrzymie, sporo jest tu znaków jakby nawiązujących oczywiście do tej portowej, stoczniowej przeszłości tego dystryktu. Gdzieś przed nami jest też wyspa Grasbrock, jeden z elementów archipelagu. Na wyspie Grasbrock w 1401 roku Klaus Störtebeker został stracony, obcięto mu głowę. Jak wieść gminna niesie, o czym już mówiłem na podcaście, ale warto to powtórzyć chyba też na vlogu, Klaus chciał umrzeć honorowo, był człowiekiem, który wielbił ponad wszystko wolność. W związku z tym wynegocjował sobie, żeby ścięto go w pozycji stojącej dumnie. I przy okazji, jako że złapano razem z nim kilkudziesięciu innych piratów, jego kumpli, kompanów, powiedział, że po śmierci, po obcięciu głowy postara się iść do przodu i ilu piratów minie, tylu Hamburg, Hansa mają wypuścić na wolność. I ponoć burmistrz Hamburga się zgodził na ten warunek, po czym po ścięciu głowy Klaus rzeczywiście szedł dalej, mijając kolejnych piratów i dopiero Kat go zatrzymał, rzucając pieniek pod nogi tego idącego bez głowy. No niezły widok to musiał być, pirata. I oczywiście Hansa słowo nie dotrzymała, wszystkich piratów ścięto, nabito na kołki, takie tyczki ich głowy, żeby postraszyć wszystkich innych, którzy mieliby ochotę zajmować się tym dla Hansy bardzo nieprzyjemnym zawodem. Bo musimy zrozumieć, że to, że Klaus ma dzisiaj pomnik, albo że od jego nazwiska nazwane jest jedno z najbardziej znanych piw ze Stralsundu, Störtebeker właśnie. To, że jest bohaterem popkultury niemieckiej, będąc takim niemieckim Robin Hoodem, Janosikiem, to wszystko wynika ze skali wyczynów, jakie Klaus ze swoją załogą, załogami właściwie, bo było ich wiele. W szczytowym momencie flota piracka, która zaczynała od 2 statków, 3, rozbudowała się do 70-80 jednostek. To potężna flota, najmocniejsza na Bałtyku i na Morzu Północnym. Piraci doszli do takiej potęgi, że podbili wyspę Gotlandię i założyli sobie na niej taką kultową piracką Republikę Wolności ze stolicą w Wisby. Było to być może pierwsze w historii Europy wolne państwo, w którym były prawa obywatelskie, prawa kobiet, prawa mniejszości, wszelkiej maści, różnie pojętych. No mnie ten wyczyn Klausa i jego ekipy na tyle zafascynował, że postanowiłem o tym napisać scenariusz serialu i gry, który teraz od 8 lat już tworzę. I powiem wam szczerze, że jestem niezmiernie podekscytowany tym, że już za chwilę się będę mógł do Klausa, z którym się bardzo zżyłem przez te lata wszystkie, wreszcie przytulić. Oczywiście nie opowiem wam dzisiaj jego całej historii, bo ona jest monumentalna, natomiast no, skala jest taka, że piraci wywołali w Europie olbrzymi kryzys gospodarczy. Z naszych obliczeń wynika, że w ciągu lat długich piracenia na Bałtyku i Morzu Północnym zdobyli równowartość około 3 bilionów dzisiejszych euro. A to jest kwota trudna do wyobrażenia, ponieważ za te pieniądze można było w tamtych czasach kupić wszystko. No ja mam taką hipotezę, że skoro Hansa zdesperowana na końcu wynajęła zakon krzyżacki do tego, żeby piratów wypędzić z Gotlandii, i zakon to zrobił krzyżacki, z Gdańska wypłynęła wielka flota z paroma tysiącami rycerzy, żołnierzy. Piraci o tym wiedzieli, bo mieli doskonałą służbę wywiadowczą, przygotowali się wcześniej do ucieczki i wycofali się po prostu z wyspy, nie tracąc ani jednego człowieka. A krzyżacy oczywiście nie znaleźli żadnego kawałeczka, nawet choćby najdrobniejszego, tych 3 bilionów niebotycznej kwoty kosztowności i towarów zrabowanych z setek statków Hansy, które były
przewoziły równowartość kilku, a może nawet i kilkunastu procent ówczesnego europejskiego PKB. No ja zadałem sobie pytanie, co piraci zrobili z tymi pieniędzmi, bo wiemy o tym, że część rozdali biednym, za to właśnie lud ich kochał. Natomiast nie wierzę, że można było przebalować 3 biliony albo je utopić w morzu. Więc mam taką hipotezę, że bractwo tylko w części zostało później wyłapane przez Hanzę podczas wojen morskich, a część bractwa, jak każda mafia, zainwestowała te pieniądze w legalne interesy i według mnie pieniądze ówczesne pieniądze pirackie pracują do dziś na rynku, jako pierwsze tak zwane europejskie, tak zwane old money. Kto wie, które fortuny dzisiaj funkcjonujące zaczynały właśnie pod koniec XIV wieku od zainwestowanych wielkich kwot. Ja przy okazji odwiedzin w innych miastach europejskich będę opowiadał fragmenty tej historii, dopowiadał je niejako. Natomiast dzisiaj się skupimy na samym Klausie, jego ostatnich dniach, bo one miały miejsce dokładnie w tym miejscu, w którym teraz się znajdujemy. Patrzcie, maluch, nasz maluszek z Polska. Takie cuda w Hafen City. Tu gdzieś pracuje Ewa, moja wczorajsza rozmówczyni, nad rozbudową tej dzielnicy, takiej mocno ekskluzywnej. Tutaj tanio nie jest, moim zdaniem. Tutaj mają miejsce swój taki oddzielny mały jarmarczek świąteczny, a my zbliżamy się już do no nie powinienem używać chyba słowa, że to gwóźdź programu, bo jak się później przekonacie w muzeum, gwóźdź byłby z perspektywy Klausa słowem dosyć nietaktownym, niefortunnym. Oto i on, mój wymarzony bohater, pogromca bogatych i opiekun biednych, Klaus Störtebeker, tuż przed śmiercią, ze związanymi rękami. Cześć Klaus. Marzyłem od 8 lat, żeby Cię zobaczyć. Zaraz się do Ciebie przyjdę przytulić. Kamera poszła, a ja pędzę przytulać się do Klausa. Trochę jest ślisko. Mam nadzieję, że nie spadnę na gębę, się nie utłukę. Cześć Klaus. Chłopaku. Chcę Ci powiedzieć, że Twoje czyny zostały zapamiętane, a ja zajmę się tym, żeby wszyscy się o Tobie dowiedzieli, jakim byłeś wspaniałym człowiekiem. No ponoć też bardzo okrutnym. O! Prawie był zjazd. O, tutaj po tych reliktach kominów poznacie miejsce, w którym jest wejście. W tym budynku z tyłu, od drugiej strony jest wejście do Mini Wunderland, w którym byłem i który uważam za taki punkt obowiązkowy w Hamburgu wręcz. Chociaż miałem do Wunderlandu również uwagi krytyczne, bo uważam, że jest przeładowany, przeskalowany, za gęsty, aż oczy bolą. Ale i tak jest super, więc warto tam wejść. No, ja nie pokażę Wam tego, bo niestety, ale materiał z Wunderlandu przepadł razem z moim skradzionym wczoraj telefonem. I już drugi raz tam nie będę szturmował. Musicie zobaczyć to na własne oczy. Po prostu. No więc ja się tak właśnie zastanawiałem, co to za gość, że mu taki wielki pomnik wystawili. No, więc moi drodzy, to jest oczywiście pomnik Bismarcka, czyli twórcy potęgi Niemiec współczesnych, nowożytnych de facto. A więc gwóźdź programu, moi drodzy, niestety nas ominie, ponieważ ten budynek za mną, czyli Muzeum Historii Miasta Hamburga, niestety ma tylko 2 wystawy czasowe aktualnie w fragmencie obiektu, a główna kolekcja jest stała spakowana do pudeł i gdzieś schowana w jakimś magazynie wielkim, ponieważ rozpoczął się remont tego muzeum i z Klausem na żywo, czyli no, nie do końca na żywo, ale najbardziej tak bezpośrednio będziemy mogli się spotkać dopiero w 2027 roku. No jest to jakaś perspektywa. Ja mogę tylko obiecać, że jak zdrowie pozwoli, to
niezawodnie się stawię wtedy i dogramy specjalny odcinek, być może wtedy już w czasach, kiedy Klaus Störtebeker będzie ożywiony na ekranie w grze komputerowej i serialu, nad którymi właśnie po to między innymi tu przyjechałem, żeby popracować, bo jest taka zasada w mojej pracy scenariuszowej, że muszę odwiedzić miejsce akcji, zanim dokończę ostatnią fazę pisania scenariusza. Tutaj w Hamburgu bardzo dużo się nauczyłem ciekawych rzeczy o miejscu, które pomogą, a więcej o nich w podsumowaniu, które już niebawem. Czas na ostatnie migawki z diabelskiego Hamburga, St. Pauli. No powiem wam, że pozostaną w mojej głowie liczne, rzewne wspomnienia, taki misiaczek z tego miejsca. Co prawda zostałem tutaj pierwszy raz w życiu obrobiony przez zawodowych złodziei. To nie zamierzam kleić tego wspomnienia z tym, co zobaczyłem w Hamburgu. Poza tym jestem fanem Hamburga. Wyjazd uważam za ekstremalnie udany. Już teraz. Kamera poszła. A więc, moi drodzy, czas pożegnać się z Hamburgiem. Mówię to takim trochę sentymentalnym tonem, bo się zaprzyjaźniłem z tym miastem dosyć szybko, dynamicznie i pomimo przygód niekoniecznie tylko i wyłącznie pozytywnych. Ale nowy aparat godnie i dzielnie zastąpił stary, więc czas na podsumowanie Hamburga. Zanim wyruszę w stronę Kolonii, bo taki spontaniczny został wybrany kierunek, wcześniej nieplanowany. Hamburg cały czas o tej porze roku spowity taką morską chmurą z nadmorza północnego. Częste przelotne deszcze towarzyszyły im podczas tego pobytu. O tej porze roku to jest normalne, miejscowi są bardzo przyzwyczajeni. No, trzeba się do Hamburga po prostu ubrać tak, że deszcz może padać w każdej chwili. I to jest, słuchajcie, wydaje mi się, że jedyna wada tego miasta, jeżeli w ogóle można uznać taką aurę za wadę, bo chyba w morskim mieście trzeba się do tego przyzwyczaić i tyle. Myślę, że trochę brakuje mi też w Hamburgu Starego Miasta. Jednak te wyburzenia drugowojenne no były tutaj na niesamowitą skalę. Chociaż trzeba przyznać, że Hamburg świetnie zastąpił nowym stare i jest świetnym miastem na weekend na pewno. Jest też świetnym miastem do życia. Jest tu... Ja nie miałem możliwości skorzystać z jednej z największych atrakcji Hamburga, czyli z musicali, ale pewnie może następnym razem, nawet po niemiecku, czemu nie. Natomiast potwierdzam po tych kilku dniach, że dzielnica piracka jest tutaj najbardziej, moim zdaniem, magnetyczna. Chciałem tam cały czas wracać i z całą pewnością przyjadę jeszcze raz do Hamburga, pewnie na wiosnę może, żeby zobaczyć to w takiej odsłonie wiosennej. No cóż, Hamburg pokazał Niemcy zaskakujące. Potwierdzam to, co mówiłem wcześniej, że rozgestykulowani, głośno mówiący i śmiejący się, spontaniczni Niemcy, kłębiący się w takich towarzyskich zapasach w knajpach i na jarmarkach świątecznych, plus ta odrobina portowego szaleństwa, która no, wyłazi tutaj na każdym roku, zwłaszcza na St. Pauli właśnie. To jest właśnie to, co tygrysy kochają najbardziej.